złożone z poklatkowych zdjęć nieba są zazwyczaj spektakularne. Dlatego postanowiłem zrobić taki film. Tak się złożyło, że w tym czasie z terenu Polski widoczna była Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Jej przelot został zarejestrowany na moim filmie. Strzałki pokazują tor lotu stacji. Odkryłem to przypadkowo dzięki temu, że zwróciłem uwagę na światło obiektu przemieszczającego się w tym czasie po niebie. Zarejestrowany na filmie przelot stacji kosmicznej to tylko 6 klatek filmu. Film jest nagrany z prędkością 50 klatek na sekundę, więc ten moment trwa na filmie tylko około 1/10 sekundy, a w rzeczywistości około 1,5 minuty. Przyjrzyjmy się bliżej tym 6 kadrom, robiąc ich odpowiednie powiększenia. Widzimy kolejno pojawiające się plamki wskazywane nanoszonymi strzałkami. Układają się one w trajektorię lotu stacji na tle nocnego nieba. Ale czy rzeczywiście jest to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? Na filmie jest trudniej to zobaczyć, dlatego spójrzmy na to, co jest podłożem filmu, czyli na zrobione zdjęcia. Zróbmy powiększenie pierwszego zdjęcia, na którym stacja jest najlepiej widoczna. Obiektyw jest krótkoogniskowy, dlatego obiekt nie jest zbyt wyraźny, ale nie może być wątpliwości, że widoczny obiekt to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Oczywiście przelot stacji nie jest czymś nadzwyczajnym i niespodziewanym. Coś innego zwróciło moją uwagę. Popatrzmy na powiększenie drugiego zdjęcia. Czerwona strzałka wskazuje naszą stację. A czy widzicie tą smugę, która ciągnie się za stacją? Jeśli nie jest bardzo wyraźna, to rozjaśnię kadr. Czy teraz widać lepiej? Podkreślam, że nie jest to żaden trik. Na każdym z tych 6 zdjęć widnieje smuga ciągnąca się za stacją kosmiczną. Zobaczmy, jak ich obraz się zmienia w sekwencji kolejnych zdjęć. Zdjęcie pierwsze. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Szóste. Za każdym razem smuga zmienia swoje położenie, odzwierciedlając pozorny ruch orbity stacji względem Ziemi. Z czasem smuga ulega rozproszeniu, co jest widoczne na ostatnim zdjęciu, na którym smuga jest najdłuższa. Nasuwa się teraz pytanie, czym jest ta smuga? Przychodzi na myśl smuga kondensacyjna, jaką tworzą samoloty przelatujące na dużych wysokościach. Smugi kondensacyjne pozostawiają też rakiety wynoszące satelity na orbitę. Lecz krążące wokół Ziemi satelity nie pozostawiają smug. Jedyne smugi, jakie mogą zostawiać satelity, to takie, które są zmorą astronomów. Mowa tu o smugach świetlnych, które powstają, gdy jasno świecący satelita przemknie przed kamerą robiącą zdjęcie z długim czasem naświetlania. Psują one zdjęcia nieba i wymagają specjalnego oprogramowania do usuwania ich ze zdjęć. Szczególnie uciążliwe są satelity Starlink. Astronomowie już biją na alarm, że obserwacje nieba mogą stać się niemożliwe. W przypadku omawianych zdjęć poklatkowych nie można mówić o takiej smudze świetlnej, gdyż zdjęcia były robione wtedy z czasem naświetlania 0,6 sekundy. Natomiast przedział czasu między zdjęciami to 14 sekund. Próbowałem znaleźć w internecie wyjaśnienie tego zjawiska, ale bezskutecznie. W przypadku satelitów mowa jest tylko o smugach świetlnych. Stacja krąży na wysokości od 400 do 430 km nad ziemią, gdzie nie ma warunków do powstania smugi kondensacyjnej. Jest to już warstwa jonosfery. Pomimo, że jest tam praktycznie próżnia, to stacja napotyka jednak na nieznaczny opór atmosfery. Przez co w ciągu doby orbita stacji może się obniżyć nawet o 100 metrów. Wymaga to okresowego uruchamiania silników dla korekcji wysokości, tak zwanego reboostingu. Pomyślałem sobie, że może zachodzi tam jakieś oddziaływanie fizykochemiczne stacji na cząstki jonosfery powodujące niewielki i chwilowy wzrost temperatury i jonizacji cząstek,
co mogłoby skutkować widoczną smugą. Jednak wydaje się to mało prawdopodobne. Zdjęcia poklatkowe były robione w trybie migawki elektronicznej. W tym trybie mechaniczna przysłona nie zasłania sensora i jest on cały czas wystawiony na działanie światła. Pomyślałem, że smuga może być spowodowana efektem obrazu resztkowego w matrycy aparatu fotograficznego. Jest to efekt podobny do powidoków na siatkówce oka. Polega on na tym, że gdy popatrzy się na jasny kształt, to po odwróceniu wzroku przez jakiś czas widoczny jest taki sam kształt, zamarzany i w odwróconych barwach. Obraz resztkowy to była przypadłość matryc optycznych wykonanych w technologii CCD z iluminacją przednią Front Illuminated. Aparat, którego użyłem do tych zdjęć, ma matrycę CMOS BSI z iluminacją tylną Backside Illuminated. A więc obraz resztkowy nie powinien występować. Aby się o tym przekonać, zrobiłem duże powiększenie obiektu, który powoli przemieszczał się w tym czasie po niebie. Jak widać, nie pojawia się żaden obraz szczątkowy czy poświata. Co zatem sprawiło, że na zdjęciach pojawiała się smuga za Międzynarodową Stacją Kosmiczną? Może być jeszcze jedno wytłumaczenie, że stacja miała niewielką nieszczelność powodującą powolny wyciek jakiegoś czynnika. W efekcie za stacją pozostawała mocno rozrzedzona chmura złożona z cząsteczek wyciekającej substancji. Być może jest jakiś inny powód, o którym nie pomyślałem. Tak naprawdę to nie wiem, co spowodowało smugę za Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Nie znalazłem też na to odpowiedzi. Może ktoś z Was potrafi to wyjaśnić.